Ja trochę patrzę na AI jako taką kolejną warstwę infrastruktury, czyli mamy te dane, mamy gdzieś tam, nie wiem, kontroler domeny i tak dalej, a pomiędzy jeszcze wkładamy AI, który jest właśnie jakby już stał się nieodłącznym elementem infrastruktury. Ja generalnie myśląc o AI, to jest zdanie, które sobie zawsze powtarzam. Dla nieekspertów to jest iluzja wiedzy, ponieważ nieekspert, tak jak mówisz, zbuduje sobie aplikację, ale on nie pomyśli o standardach, o bezpieczeństwie, o wielu innych rzeczach, o integracji, nie wiem, choćby z Active Directory. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Sea Talks. Kontynuujemy naszą serię o Generative AI, o Copilocie. Dzisiaj przyjrzymy się sceptycyzmowi, ale też dużemu entuzjazmowi wokół tej technologii z perspektywy doświadczonych menadżerów, dyrektorów IT. Porozmawiamy sobie o tym, jak skutecznie wdrażać tę technologię, co ona i czy realnie coś zmienia w miejscu pracy. Ja nazywam się Paweł Mazur, a dzisiaj moimi gośćmi są Sebastian Wiliński, dyrektor IT w firmie Nextir Automotive. Cześć. Oraz Marcin Gajewski, dyrektor IT GM Digitflow. Cześć. Dzień dobry. Panowie, gdybyście na początek naszej rozmowy mogli przybliżyć wasze doświadczenie i to, czym się zajmujecie. Sebastian. Sebastian Wiliński, dyrektor IT w Nextir Automotive, odpowiedzialny za region EMEA i Brazylia. Posiadamy własny zespół deweloperów, czyli AI staje się nam coraz bardziej bliższe. AI również w pracy biurowej, pracy supportowej. Od 18 lat generalnie w IT. Dzięki. Marcin Gajewski, 25 lat prowadziłem duży zespół IT w firmie Automotive. Również prowadziłem różne projekty w branży construction i defense. W tej chwili prowadzę własną spółkę od 3 lat. Czyli mamy tutaj duże doświadczenie różnych projektów, prowadzenia różnych projektów, gdzie właśnie, tak jak mówicie, AI, Generative AI staje się trochę takim kluczem. I na początek chciałem Wam zadać pytanie o Wasze pierwsze doświadczenia z Generative AI. No wiadomo, że AI jest z nami od lat tak naprawdę, ale gdzie ja też widzę, gdzie taka rewolucja w biznesie faktycznie, gdzie jest ten taki buzzword AI, zaczął się kilka lat temu tak naprawdę, nie? Jak, z Waszej perspektywy, jak to wygląda, jak Wy na to patrzycie? Jeśli chodzi o AI, podstawą jest są rzetelne dane i data governance. Bez tego nie ruszymy z miejsca. Także to jest, uważam, kluczowe, jeśli chodzi o projekty AI. Stabilne procesy, zidentyfikowane procesy, ponieważ dzisiaj AI możemy zastosować, uważam, głównie do elementów związanych z powtarzalnymi czynnościami. Tam najlepiej i najszybciej widać efekty. Natomiast powtórzę, jeżeli nie mamy stabilnych procesów, jeżeli nie mamy dobrze zmapowanych procesów, nie wiemy, jakie czynności, jakie zadania chcemy automatyzować i dane pod spodem nie są rzetelne, nie są uporządkowane, nie mamy modelu data governance, no to nic nam z tego projektu nie wyjdzie. Dlatego tak bardzo ważne jest odpowiednie rozpoczęcie. I to dotyczy nie tylko projektów AI, ale wszelkich projektów związanych z technologiami IT. Sebastian, a Twoje wrażenia? Dla mnie takie trochę połączenie narzędzia, ale też jednocześnie idąca za tym rewolucja. Trochę tak jak mieliśmy, nie wiem, kalkulator i Excel, przeskok dosyć duży. I świadomość, że można uzyskać odpowiedź, rezultat tego, czego szukamy w tak szybkim tempie, nie przeszukując nie wiadomo jakiej ilości stron, no to zrobiło efekt wow na pewno na początku. No i hype, nie? Czyli hype generalnie w mediach, wszędzie, gdzie pojawia się AI, ale generalnie uważam, że delikatna rewolucja, ale jednocześnie potężne narzędzie, które dostał biznes i chyba tylko i wyłącznie od nas zależy, jakie wykorzystamy. No właśnie, o tej perspektywie bardzo chciałbym z Wami porozmawiać. To znaczy, gdzie jest ten etap, bo wspominaliście i o tym będziemy mówić wszystkim, uporządkowanie procesów data governance, ale ten efekt wow. Ja zauważam, że zdarza się tak, że firmy mówią, wdrażamy AI, chcemy AI, bo wszyscy mają. Gdzie jest ten etap, dobra, cała naprzód,
I gdzie to wyważenie powinno być, że jednak hamulec i no, nie wszystko naraz? Wydaje mi się, że tak naprawdę wiele zależy od samego biznesu, który musi się określić, co chce, bo nie każdy projekt AI przyniesie mu oczekiwany skutek. Jest dokładnie tak, jak mówisz, czyli mamy ten pociąg, który jedzie, ktoś nie wsiądzie, zostaje w tyle i to absolutnie się zgadzam. Czyli musimy iść, natomiast czy od razu na pełnym gazie? Tutaj mam wątpliwości, bo pojawiają się rzeczy, które powinny być wyprostowane, a wypracowane też u podstaw, czyli mamy data, tak? Czyli na podstawie informacji AI może nam pomóc. Mając, nie wiem, nieustrukturyzowany bałagan w dostępach, rozbijemy się o to, że usłyszymy, IT usłyszy, Copilot nie działa generalnie, tak? Ale podejdziemy, spojrzymy, no i mamy tak, tutaj nie ma dostępu, a określenie, czego oczekujemy od tego jaja, też nie jest zbyt jasne, przynajmniej nawet dla człowieka, więc skąd taki jaja nie jest jasnowidzem, tak? Nie przewidzi wszystkiego. Więc myślę, że to jest ważne i te kroki muszą być stopniowe, bo wprowadzając jeden projekt AI, musimy spojrzeć 2 kroki wstecz na nasze dane, bo się okaże, że czegoś brakuje, coś jest nie we właściwej strukturze, ktoś nie ma dostępu, czegoś brakuje, więc to jest połączenie takiego porządkowania danych i jednocześnie pójścia naprzód. To z mojej perspektywy. Ja się w 100% zgadzam z kolegą. Myślę, że musimy tu w pewien sposób odczarować w ogóle technologię AI. To jest jedna z wielu technologii IT, która dzisiaj jest dostępna na rynku. I tak jak każde inne narzędzie, tak samo AI podlega pewnym zasadom i podejściu projektowemu. Czyli musimy podejść do tego jak do kolejnego projektu ze swoimi specyfikami, które pod spodem występują. Czyli tak jak powiedziałeś, jeżeli nie zdefiniujemy celu, co chcemy osiągnąć, no to nie dowieziemy do końca wymaganego rezultatu, bo w ogóle go nie zdefiniowaliśmy na początku, tak? Druga sprawa, ja myślę, że ważnym tutaj jest organizowanie POC, tak? Proof of Concept, ponieważ no, dalej jest to technologia, ja bym nie wahał się użyć słowa eksperymentalna, tak? Nie do końca jeszcze jesteśmy w stanie przewidzieć, co ona dowiezie. W związku z tym bardzo istotnym jest organizowanie tych POC i to nie jednego, nie 2, tylko kilkunastu, żeby zobaczyć, czy dowozimy ten cel, który sobie założyliśmy na początku. Ewentualnie w trakcie zmieniamy pewne założenia, pewne warunki i powtarzamy. I to jest bardzo istotne. Czyli nie boimy się tego AI, tak? To nie jest coś, to nie jest demon. To jest technologia jak każda inna ze swoimi specyficznymi uwarunkowaniami. W związku z tym musimy do tego podejść jak do normalnego projektu. Bardzo ciekawy wątek też, dużo ciekawych wątków żeście poruszyli, ale skupiłbym się właśnie też na tym podejściu do POC. Według badań też, tak jak rozmawiałem we wcześniejszych odcinkach, bardzo duża część, nawet około 80-90% na tamten moment projektów AI utknęło na etapie POC, nie wchodziło produkcyjnie. I chciałem Was zapytać z Waszego doświadczenia, czy u Was zauważacie to, jest podobnie i jakie są tego przyczyny, jeśli tak? Są takie roadblocki, pojawiają się, gdzie utykamy. To jest chyba to, co powiedziałem wcześniej, czyli brak jasno zdefiniowanego celu, który chcemy osiągnąć przy pomocy AI, czyli bazujemy na danych. W moim przypadku mamy dane produkcyjne, możemy próbować zoptymalizować, jest tego miliony i kiedy nie zdefiniujemy jasno, co chcemy, no to ten proof of concept generalnie stanie, bo dojdziemy do ściany, gdzie model, który nie wiem, wytrenowaliśmy, czeka jednak na naszą informację, co my chcemy od niego, co on ma nam dać. I to chyba taki największy roadblock z mojej perspektywy. Fajnego tematu dotknąłeś. Ja uczestniczyłem w kilku projektach związanych z optymalizacją planowania produkcji, co tak naprawdę jest zawsze kluczowe, ale też bardzo trudne w firmach produkcyjnych. I klient poprosił o wdrożenie AI, wszystko zostało zrobione zgodnie z definicją, natomiast ludzie dalej pracują w Excelach. Dlaczego?
bo nie zrobiono odpowiednio POC, nie zmieniono tych warunków brzegowych i okazało się, że dane pobierane z różnych systemów, z ERPA, z MES-a, nie są zsynchronizowane. W związku z tym były rozjechane w stosunku do siebie. Więc rezultat ostateczny planowania produkcji był zerowy. Uruchomili AI, w cudzysłowie, wydali spore pieniądze i dalej pracują w Excelach. Ale wynikało to z tego, że założenia na początku nie zostały odpowiednio postawione, nie zostały przeanalizowane, czy mamy warunki bazowe, żeby osiągnąć ten cel. Rozsynchronizowane dane między systemami w różnych czasach powodują, że te dane są kompletnie, nie mają żadnej jakości. I AI, no oczywiście, korzystając z tych danych, nie dowiezie wyniku do końca. Ale bardzo dobrze, że właśnie o tym wspominamy, bo trochę też celem mojej rozmowy jest trochę odkłamywanie mitów, które narosły wokół tej technologii. Tutaj myślę, że bardzo fajnie pierwszy taki duży mit, pokazaliście tą perspektywę, że AI nie zmieni magicznie albo w jakiś cudowny sposób naszej pracy, produkcji czy biznesu, no tylko jednak te podwaliny, czyli dobre procesy, to co jest od zawsze, nie? Gdzieś pewnym standardem, ale AI moim zdaniem uwypukliło te problemy, to znaczy pokazało, ja to widzę z perspektywy chociażby biznesu, problem z tak zwanym oversharingiem w firmie występował od lat, nie? A przyszło Generative AI i nagle wszyscy, o kurczę, to faktycznie mamy z tym problem, nie? Czyli mówicie o tej perspektywie, najpierw zadbajmy o ustrukturyzowanie procesów, ale czy to jest tak, że wdrożenie AI to jest tylko i wyłącznie, powiedzmy, czyszczenie danych? Ustandaryzowanie procesów na pewno. Na pewno jedno pewne źródło danych. Nie możemy być tak, że mamy kilka źródeł, tak jak tu Dokładnie. wspomniałeś. Nie? Jedno źródło Mamy MES-a, prawdy. mamy ERPA i to się nie spina na żadnym etapie. Czyli musimy mieć typowo single source of data i wtedy to ma sens, bo AI nie poprawi nam procesów. Procesy sami wypracowujemy. Tak mi się przynajmniej wydaje, to moja perspektywa. Zgadza się. Ja też ze swojej perspektywy często też rozmawiam z klientami, tak jak powiedziałeś na początku, AI jest modne, my też chcemy AI. Ja pytam się, ale do czego chcecie, tak? No, chcielibyśmy analizować dane. No, świetnie. Pytanie pierwsze, a zbieracie te dane z procesów? No nie. A wiecie, jakie dane chcecie zbierać z procesów? No, musielibyśmy się zastanowić. No i wiemy, że w tym wypadku, no, chcemy zacząć biegać, a nie umiemy jeszcze chodzić. I to jest ta właśnie perspektywa, tak? To przygotowanie, ta kultura, ta dojrzałość. Jest to bardzo, bardzo ważne. I tutaj ja zawsze powtarzam, jeżeli nie mamy dobrego kierowcy, to on Ferrari nie pojedzie. W związku z tym tu jest dokładnie to samo. Jak nie zrozumiemy naszej specyfiki, naszych potrzeb, naszych procesów, bo często gęsto jest tak, że nawet firmy nie wiedzą, jakie mają procesy, już nie mówiąc o pomiarowaniu tych procesów i o danych, jakie nam są potrzebne do tego, żeby sterować tym procesem. Jeszcze taka dziura, która gdzieś też się pojawia przy implementacji projektów AI, to jest braki w dokumentacji. Jednak musimy, że tak powiem, zasilić tego AI-a i okazuje się, że pewne rzeczy są udokumentowane, inne nie są, a inne są w słabszej wersji, tak? Ja trochę patrzę na AI jako taką kolejną warstwę infrastruktury, czyli mamy te dane, mamy gdzieś tam, nie wiem, kontroler domeny i tak dalej, a pomiędzy jeszcze wkładamy AI, który jest właśnie jakby już stał się nieodłącznym elementem infrastruktury, ale ta dokumentacja... Dokumentowanie procesów jest bardzo istotne, bardzo istotne. Zresztą potem ta dokumentacja ułatwia pracę z tym AI, tak? Budowanie baz wektorowych, RAG-ów i tak dalej. Jest to też istotne na przykład i fajne wsparcie dla inżynierów, na przykład inżynierów na poziomie juniorskim. Zasilamy na przykład taką bazę RAG dokumentacją i on może przy pomocy AI prowadzić naprawdę świetny troubleshooting, bo korzysta też z zewnętrznych źródeł wiedzy i naprawdę osoba, która nawet nie jest mocno zaawansowana inżynieryjnie, jest w stanie rozwiązać troubleshooting do pewnego poziomu bez dodatkowego wsparcia. Jak wybrać ten dobry use case, gdzie faktycznie Generative AI zrobi nam tą różnicę? Macie jakieś recepty? Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, jak my do tego podchodzimy, bo generalnie też często gęsto firmy mają jakiś budżet i mówią, dobra, musimy się cyfryzować, automatyzować.
ale nie wiedzą od czego zacząć. My tu stosujemy taką metodę ADMA, Advanced Manufacturing, gdzie w zasadzie sprawdza się dojrzałość cyfrową organizacji w 7 obszarach. Jednym z obszarów jest na przykład cyfrowa fabryka, inteligentna fabryka itd., itd. I ten audyt pozwala pokazać, w którym miejscu jesteśmy i od czego musimy zacząć. Bo na przykład, jeżeli w tych 7 obszarach, które bada ADMA, wyjdzie nam, że nie mamy cyfrowej fabryki, jesteśmy bardzo nisko, to nikt nie będzie mówił o inteligentnej fabryce, no bo ten przemysł słynny 4.0 to są ludzie i dane. Jeżeli ja nie mam danych, nie mam procesów scyfryzowanych, to nie pociągnę dalej inteligentnej fabryki, no bo z czego? W związku z tym my tak do tego podchodzimy. Dawniej mówiono, że ważnym jest pełnomocnik np. do spraw jakości, a teraz moim zdaniem bardzo istotnym elementem organizacji jest taki digital manager, czyli taka osoba, która spaja to IT techniczne z inżynierią i z produkcją, tak? Osoba, która jest w stanie wyartykułować tak naprawdę, jakie technologie w których miejscach są nam potrzebne i je potem prowadzić te projekty wdrożeniowe. Co ja próbuję uzyskać od takiego grupy osób, od osoby, od zespołu, kiedy jest projekt AI-owy, to na pewno co chcą osiągnąć, co chcą zobaczyć, w czym AI ma im pomóc. Kiedy to usłyszę, jestem w stanie zastanowić się, przemyśleć, czy my spełnimy wszystkie wymagania w kwestii danych, w kwestii procesów, czy w tym, czy jesteśmy scyfryzowani odpowiednio. I dopiero wtedy mogę zacząć nad tym pracować. Jeśli stwierdzamy i gdzieś komunikujemy to głośno, że u podstaw mamy problem, bo mamy nagle 4 źródła danych i one się ze sobą nie spinają, różne mamy dane, więc musimy najpierw tutaj popracować, więc wtedy siadamy u podstaw i dopiero robimy kolejne kroki. To tak z mojej perspektywy, takiej, gdzie ja dostaję request o projekt AI, żeby uruchomić. Zgadza się, tak to w organizacjach wygląda, natomiast ważne jest to, żeby projekty AI nie były projektami IT, to co powiedziałeś. Czyli biznes musi przyjść i sam biznes musi wyartykułować, co potrzebuje, bo jeżeli na tym etapie już widzimy, że biznes nie jest w stanie zdefiniować swoich potrzeb, no to będziemy mieli na pewno problem i ten projekt nie wyjdzie, tak? Nawet nie ma chyba sensu go zaczynać. Tak, tak. No to podobnie chyba słynne tematy jak Industry 4.0, o której wspomniałeś, tematy MES-owe, gdzie oczekiwano, że IT będzie prowadziło projekt MES-a, gdzie to jest projekt biznesowy, typowo stricte biznesowy, który ma ułatwić biznesowi podjęcie decyzji. To jest My największa technicznie wspierać, tak, jak najbardziej doradzać, natomiast nie jesteśmy w stanie prowadzić takich projektów jak IT. To jest największa pułapka. Często się identyfikuje, że to są projekty IT. Absolutnie nie. IT to wspomaga, wytycza ramy, zakresy, wspomaga technicznie, ale projekt jest projektem biznesowym. Jeżeli tak to nie zostanie zdefiniowane, nie dowieziemy tego do brzegu. Nigdy. I tu myślę też bardzo ważny temat poruszyliście, czyli zaangażowanie biznesu w tą rewolucję czy ewolucję AI, nie? Że kto jest tym głównym driverem zmiany i kto faktycznie wyznacza, nie? Czy IT jest tylko w roli wspomagającej w tym przypadku, czy to IT wyznacza dla firmy, czy jak to u Was jest, wyznacza trendy i mówi, że to jest... Rozmawiamy też trochę nie o przyszłości AI teraz, na przykład Agentic AI, czy kolejne... Vibe coding. Vibe coding, nie? Vibe coding na przykład. I teraz kto wyznacza te trendy? Jak to jest? Czy to biznes przychodzi, czy Wy mówicie, inwestujmy w to? Nie? Bo to nam da realną przewagę na przykład. Moje doświadczenie jest takie, że to jest troszkę zmiksowane. Na pewno IT wyznacza jakieś ramy, no bo chyba mamy największą świadomość i wiedzę na temat, co mamy, co możemy z punktu widzenia bezpieczeństwa danych chociażby, tak? Czyli to słynne governance, gdzie tworzymy, nie wiem, polityki na początku, analizujemy narzędzia na potrzeby biznesu, które są dozwolone, które nie są dozwolone, czego nie robić. Natomiast biznes też sam potrafi przyjść, kiedy zauważa, że utknął z czymś, tak? Czyli są takie małe projekty na zasadzie potrzebujemy szybkiej analizy danych i ten słynny vibe coding, o którym wspomniałeś, który znowu zrobił się ogromnym hypem. Przykłady tworzą u nas pracownicy małe aplikacje webowe odpalane lokalnie, szczęście, nieszczęście, analizują Excela w trybie rzeczywistym, tak? Oni sobie uploadują, uzyskują dane i super. Tak jak dyskutowaliśmy w kuluarach, że
przychodzą do IT, wyhostujcie nam taką aplikację, ale my jako IT nie wiemy, co jest w środku, tak? Czyli mamy teraz deweloperów, których musimy zaangażować w przegląd kodu, żeby być zgodni z politykami bezpieczeństwa, żeby mieć pewność, że nie wykonamy żadnego złośliwego kodu. I okazuje się, że taki vibe coding tworzy jeden plik, w którym jest 15 linii kodu. No i nie wyobrażam sobie programisty, który ma zrobić re-engineering na takiej ilości kodu, tak? Więc jest to w moim przypadku miks, czyli IT jednocześnie też podsuwa pomysły, bo widzi obszar do ewentualnego poprawy, do improvementu, ale biznes też przychodzi. Dokładnie tak samo zgadzam się z Tobą. To jest miks, tak? Różne metody stosowaliśmy. Przeważnie to była współpraca między biznesem a IT. IT zawsze miał tą wiedzę większą o tych technologiach, możliwościach, w związku z tym dzieliliśmy się tą wiedzą, a biznes w tym momencie próbował to tłumaczyć na swoje potrzeby i powstawały wspólne projekty. Natomiast to, co powiedziałeś o vibe codingu, to jest taki dla mnie domek na piasku w tej chwili i tu w to wpisuje się świetnie jedno zdanie, które też w pewien sposób odczarowywuje to AI, że dla nieekspertów to jest tylko iluzja wiedzy. I to jest takie, ja generalnie myśląc o AI, to jest zdanie, które sobie zawsze powtarzam. Dla nieekspertów to jest iluzja wiedzy, ponieważ nieekspert, tak jak mówisz, zbuduje sobie aplikację, ale on nie pomyśli o standardach, o bezpieczeństwie, o wielu innych rzeczach, o integracji, nie wiem, choćby z Active Directory, tak? Bo nie ma tej wiedzy eksperckiej. Więc powstanie coś, co tak naprawdę może lokalnie możemy wykorzystać, ale już globalnie nie zdeployujemy tego. No i teraz w związku z tym, co mówicie, jak to utrzymać, że vibe coding i generative AI spowodowało moim zdaniem też duży taki empowerment pracowników. Nie? Znaczy ja mogę coś faktycznie zrobić, wykonać. Nie? To już nawet przed generative AI, citizen development, który jest w wielu organizacjach. Jak utrzymać ten balans, żeby faktycznie dać ludziom, bo to też trochę zwalnia backlog z IT, nie? Że proste aplikacje biznesowe są dewelopowane, tworzone, promptowane teraz przez biznes. I jak to utrzymać z Waszej perspektywy, że z jednej strony dajemy ludziom narzędzie, które robi różnicę, ale z drugiej strony no to IT jest odpowiedzialne później właśnie, tak jak mówicie, za governance. Gdzie jest ta granica, nie? Ja mogę powiedzieć, jaki ja mam plan osobiście w organizacji, poza oczywiście policy, regulation, treningi, szkolenia dla pracowników. Chciałbym uruchomić taki serię spotkań Lunch and Learn, gdzie usiądę z ownerami z danego biznesu, z danego działu, zaprezentuję, co można zrobić, wiadomo, że nie wszystko, pokażę ograniczenia, spróbuję przekazać, o czym muszą pamiętać, pisząc prompta na przykład, tak? Żeby się nie okazało, że nagle na koniec tygodnia ja dostanę 15 aplikacji, które muszę przejrzeć, żeby sprawdzić, czy one są zgodne z politykami bezpieczeństwa. Ustalić takie zasady na tych spotkaniach, szkoleniach, tak? Workshopach, jakkolwiek to nazwiemy. To tak z mojej perspektywy. No ja myślę, że tutaj specjalnie nic odkrywczego nie powiem, dokładnie to samo, świadomość, praca nad świadomością użytkowników końcowych. Natomiast jest istotne tutaj też, żeby właśnie tego ciężaru pracy, bo tak, biznes sobie przyspieszy, ale ten ciężar pracy przenosimy na IT, które w tym momencie, tak jak mówisz, musi tracić czas, bo musi weryfikować te aplikacje, sprawdzać jej podatności, testować i tak dalej. Więc pytanie, czy mamy faktycznie w tym momencie uzysk? No właśnie to jest to moim zdaniem też często się spotykam właśnie, gdy nawet wiecie, wdrażając technologie microsoftowe, low-code'owe, które są też nastawione na to i u podstaw było właśnie ten empowerment użytkowników, no ale z drugiej strony właśnie wchodzą twarde zasady governance'u, nie? Bo może właśnie ten dobry balans jest w znalezieniu takich bezpiecznych safe zone, gdzie ja sobie mogę coś dla mojego zespołu w ramach lokalnie zrobić automat, który nie wiem, przetworzy mi jakieś dane z Excela, ale na pewno, broń Boże, nie puszczałbym tego na produkcję globalnie, nie? Dokładnie. Natomiast w tej safe zone
To jest okej, ja nawet nie muszę tego jako IT weryfikować, sprawdzać, bo wiem, że to nie wpłynie na procesy przekrojowo w mojej organizacji, nie? Tak. I chyba też zakazy też nie mają sensu, jeśli No nie, mówimy, bo, no nie. bo zakazując czegokolwiek, Mamy Shadow IT. mamy Shadow IT, Shadow AI, a Dokładnie. pojawia się nagle, no ktoś wykona tą pracę gdzieś indziej, tak? Poza, na telefonie, na prywatnym laptopie, przyniesie, wyśle sobie mailem kod, no, możliwości jest mnóstwo, tak? Więc myślę, że zakazami dzisiaj nic nie zdziała tak naprawdę realnie. Myślę, że to, co wspólnie wspomnieliśmy i taką konkluzję mamy, że praca z biznesem i z ludźmi, uświadamianie ich tak naprawdę może tylko przynieść rezultat właściwy. Ja bym dodał tego jeszcze taką, tak jak zresztą w IT, wszystko opiera się o analizę ryzyka. Tak? Myślę, że też w miarę popularyzowania vibe codingu będzie pojawiało się więcej możliwych metod weryfikacji, sprawdzenia, tak? Czyli będziemy mieli sandboxy, gdzieś osobne środowiska, gdzie to będziemy odpalać, testować, patrzeć jak się zachowuje. Natomiast no, to nadal będzie czas poświęcony przez IT mimo wszystko, tak? Ale myślę, że powstanie dużo więcej narzędzi, pewnie za pomocą AI. Dzisiaj rano przeczytałem artykuł, że Spotify od grudnia ani jednej linijki kodu nie napisał przez programisty, tylko wszystko jest AI-owo już tworzone, tak? Czyli senior deweloperzy bardziej strategicznie myślą, ale używają AI. To taka ciekawostka dzisiaj, która mi się gdzieś wyskoczyła w drodze tutaj do Krakowa. To o przyszłość Was jeszcze zapytam, ale jeszcze chciałem zapytać o co wy definiujecie, co jest takim największym ryzykiem we wdrożeniu? Bo mówiliśmy właśnie o tym, żeby przeanalizować, tam gdzie można mitygować te ryzyka, to robimy, ale co byście zdefiniowali jako największe ryzyko przy Generative AI w biznesie, w firmie, produkcji? Chyba założenie, że AI się nie myli, w sensie, że popełnia błędy i musimy być tego świadomi, czyli to krytyczne myślenie i analiza musi być. Bo myślę, że takie ukryte błędy, które nie zostaną wyłapane, nie wiem, czy to przy raporcie, czy przy jakiejś aplikacji, czy analizie produktu, który zostanie zrealizowany do produkcji, one wyjdą po jakimś czasie, ale będą miały ogromny impact. I to jest chyba dla mnie takie największe. Ta świadomość, że AI nie jest narzędziem nieomylnym. On jest nauczony, że ma zawsze dać odpowiedź. Zawsze ma dać odpowiedź, niezależnie czy ona jest prawdziwa, czy jest fałszywa. Czyli człowiek w pętli, tłumacząc z angielskiego, tak? Musi być ten człowiek na końcu. Nie zastąpimy przynajmniej na ten moment procesów decyzyjnych, tak? Decyzję na koniec musi podejmować człowiek. I to jest podstawa. Drugie zagrożenie, które widzę dla pokolenia młodego, tak? Ponieważ oni tą wiedzę mają już podaną na tacy. I obawiam się, że tu będzie takie cofanie się w rozwoju i edukacji. Czyli nie osiągną tych podstaw i będą korzystać z AI, w przypadku przede wszystkim juniorów. Oni nie nabędą tej podstawowej wiedzy, która jest potrzebna, żeby przejść do tego poziomu seniorskiego. Krytyczne myślenie, coś co powinni w szkole uczyć, prawda? Dokładnie. Teraz to jest umiejętność przyszłości. I teraz to, co mówisz o tych młodym pokoleniu, czy ty, to się zatraca i to się zatraci i to jest groźne, myślę, dla nas jako dla społeczeństwa. Kończąc powoli, bardzo chciałbym Was zapytać, jak Wy widzicie przyszłość, żebyśmy mogli trochę powróżyć z fusów. Powiedzmy za 5, za 10 lat. 5, 10 to jest duża perspektywa, bo wiemy, jak to się zmienia. Przecież nawet perspektywy 5 to już jest pół roku. spora perspektywa, Spora perspektywa. zwłaszcza w kontekście AI. Tak, ale gdzie widzicie, gdzie to się rozwinie, w którym kierunku pójdzie? Myślę, że sky is the limit tak naprawdę. A realnie patrząc na to, co się wydarzyło już, co się dzieje, na pewno będzie to duża rewolucja na rynku pracy. Mam na myśli zdobywania kompetencji, czyli tak jak kiedyś było, że piszemy maile i to było pracuję, tak? Czyli albo używamy AI, no to wszystko się będzie zacierało. Czyli taka umiejętność AI-owa, engineering, promptów, jakkolwiek to nazwiemy, stanie się czymś, co każdy będzie musiał mieć, jak obsługę poczty, tak? Na pewno zmieni się tempo pracy,
Zresztą już się zmienia, bo to widać, jak to wszystko pędzi. I na swoim przykładzie doskonale wiem, jak Copilot mi pomógł po 2-tygodniowym urlopie wakacyjnym. Wracam, mam kilkaset maili, no i zazwyczaj to zajmowało parę dni, zanim ja sobie przejrzałem, odpowiedziałem. Piszemy prompta, tak? Sprawdź moje nieprzeczytane maile z ostatnich 2 tygodni, podsumuj, zrób priorytety, czy to na bazie flag, czy na bazie używania słów kluczowych. Dostaję listę i zaczynam przeglądać, tak? Czy decyzyjność poprawi? Raczej nie. Może przyspieszy, ale też może przyspieszyć złe decyzje, tak? Bazując na błędnych danych chociażby. Więc to taka moja trochę perspektywa. To jest trudne pytanie, tak? Bo biorąc pod uwagę, gdzie dzisiaj jesteśmy i też jak firmy technologiczne, w jakiej sytuacji dzisiaj się znalazły, same zwalniają pracowników, może się okazać, że w tym roku ta bańka też pęknie i zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, tak? Natomiast na pewno, jeżeli tego w jakiś sposób nie będziemy blokować, nie będziemy przeregulowywać, to na pewno zasady gry i reguły totalnie się zmienią, tak? IT, które znamy dzisiaj, nie będzie już takim IT. Medycyna. Tutaj naprawdę upatruję bardzo dużego skoku technologicznego, tak? Jeśli chodzi o medycynę, o nowe leki, o diagnostykę przede wszystkim. Ja zawsze powtarzam, że nawet jeżeli pójdziemy do bardzo dobrego lekarza, pana profesora, który w swoim życiu, nie wiem, miał 1000 przypadków, to taki AI ma 20 000 przypadków. Więc ta aproksymacja, która doprowadzi mnie do dobrej diagnozy, jest dużo bardziej precyzyjna. I to jest wielki potencjał też, który widzę, w którym możemy wykorzystać AI. Ta analityka danych i pokazywanie trendów i korelacji, które na co dzień nie jesteśmy w stanie nawet zauważyć. Wydaje nam się, że jak zmienimy ten parametr, to ten się zmieni, a może być zupełnie inaczej, że akurat inny parametr będzie zmieniony i wtedy będziemy wiedzieć faktycznie, tam był problem, a nam się wydawało, że ten problem był w zupełnie innym miejscu. Więc myślę, że tutaj dużym wyzwaniem dla nas jest, jak my się odnajdziemy w nowym świecie, gdzie będą panowały nowe reguły i zasady. Myślę, że tym zakończymy. Na pewno żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za niezwykle ciekawą rozmowę. To była duża przyjemność z Wami porozmawiać, także dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Dziękuję też Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i już teraz zapraszam na kolejne odcinki podcastu C-Talks.